Cześć, witajcie w naszej kuchni u Zakopca. Dzisiaj ciągniemy temat kasztanowców, ponieważ mamy fazę teraz ostatnio. Robimy nalewki. Tutaj mamy naleweczkę z tamtego roku i w tym roku zaczęliśmy ją dopiero używać. Bo tak prawdę mówiąc, okazuje się, że często robimy fajne rzeczy. Robimy różne jakieś nalewki, maści, jakieś, no nie wiem, wyciągi i tak dalej, napary. Suszymy kwiaty na przykład na herbatki, a później to leży w szafie i po prostu z tego nie korzystamy. Mamy na przykład to zrobione z miłożębu, z ginkgo biloby mamy porobione naleweczki. Teraz zaczęliśmy pić. Zużyliśmy na przykład pyłek pszczeli, propolis żeśmy zużyli ostatnio, co jest naprawdę świetną rzeczą i polecamy sobie to zrobić. Mamy też, u nas przepis jest. Natomiast tamtym roku żeśmy sobie zrobili naleweczkę z kasztanowca i powiem szczerze, że rewelacja. Ja stosuję teraz na nogi, sobie na stopy i na łydki, ponieważ pojawiły mi się takie malutkie jakieś pajączki i powiem Wam, trudno uwierzyć, ale po paru dniach jest różnica. Widać, że jakby troszeczkę to złagodniało. Taką naleweczkę robimy sobie, też chyba żeśmy wrzucali opis tego, jeżeli nie, no to napiszcie, to wrzucimy. Taka naleweczka tak wygląda, ona jest zrobiona z kasztanowca, z owoców, czystych kasztanów wyłupionych, rozdrobnione, zalane alkoholem i sobie siedzą. Te siedzą ponad rok czasu. Co ciekawego, jak zlejemy sobie taką czystą tą nalewkę stąd, to możemy to, co zostanie, rozdrobnić sobie i używać jaką taką papkę, maść na skórę, bo to działa właśnie na skórę, na żyły, na naczynia krwionośne. A ja na przykład używam sobie dodatkowo na włosy swoje, gęste włosy takie, z zakolami tutaj widać już, ale świetnie na włosy działa, słuchajcie, ta miksturka, która nam pozostaje po tej nalewce i naprawdę super rzecz, polecam. A to jest świetne do tych różnych miejsc, gdzie macie jakieś pajączki, żyły, żylaki, coś takiego, osłabione nogi albo coś, to jest naprawdę rewelacja. A dzisiaj mamy fazę chcemy zrobić intrakt i takich słoiczków z tym mamy parę. Dzisiaj zrobimy intrakt sobie na bazie czerwonego wina wytrawnego. Tutaj pan doktor Henryk Różański świetne rzeczy podaje. Chcę mu bardzo podziękować, ponieważ ma świetną bazę informacji na temat różnych rzeczy. Też korzystamy z tego. Panie Henryku, dziękujemy, naprawdę jest to wartościowe, co pan pisze u siebie. I dzisiaj sobie zrobimy intrakt, który możemy pić, myślę, że w jakimś 10-12 dniach będzie już gotowy. Intrakt, czyli na gorącym alkoholu, tak? Oparty o gorący alkohol. Natomiast co potrzebujemy? 500 g wina wytrawnego, natomiast my tutaj mamy 0,7, więc użyjemy troszkę więcej kwiatów, ponieważ będzie to oparte o kwiaty kasztanowca, zwyczajnego kasztanowca białego, tak nazywamy też, kasztanowiec pospolity. Tutaj też zresztą pokazywaliśmy, że zbieramy. Powiem taką jedną rzecz, że jak się zbiera, to się tak fajnie wydaje, tak? U innych na filmach, jak będziesz to oglądała, to takie to się wydaje bardzo łatwe, proste, ale myśmy po zebraniu tych kwiatów, tego kwiatostanu, kupę czasu żeśmy musieli poświęcić na to, żeby wyczyścić je po prostu ze zwierzątek, które tam są. Tam jest masę zwierzątek różnych, które po prostu sobie chadzają, mieszkają w tych kwiatostanach. Jakieś małe mróweczki chodzą, jakieś pajączki. To żeśmy musieli po prostu wystawić pierwsze na słonko, to jest dobrze, albo na prześcieradle, albo na jakichś kartkach papieru, żeśmy właśnie robili, żeśmy wystawiali. Na słońce one troszkę tam starają się rozpierzchnąć, ale tak naprawdę wiele się chowa się właśnie w tych kwiatostanach i trzeba po prostu ręcznie to troszkę oczyścić. Bardzo ważne, jak zbieramy, to starać się, żeby po prostu nie szczęsnąć pyłku, który jest na tych kwiatkach, na tych pręcikach, takie brązowe, pomarańczowe są takie kropeczki, to jest pyłek. On też daje właściwości takie po prostu zdrowotne, tak? Warto o tym pamiętać. A więc jak zrobimy ten intrakt, bo się rozgadali. Więc grzejemy, to jest bardzo ważne, grzejemy nasze wino, musimy
to wino musi być gorące, alkohol musi być gorący. Będziemy grzać ten alkohol. Tutaj muszę zwiększyć sobie. Tak. Nalejmy to winko. Dobra. Wino się będzie tutaj nagrzało. Pół litry wina mniej więcej na 100 gram takiego czystego kwiatka. Trzeba po prostu to zważyć, bo okazuje się, że ten kwiatostan, który jest na drzewie, na tych gałęziach, on potrafi mieć od 30 do 50 nawet tych takich małych kwiatuszków, więc no czasami wyjdzie, że 5 takich kwiatostanów wystarczy, a czasami trzeba po prostu 6, 7 czy nawet 8, jak jest bardzo mało. Oczywiście nie takie zwiędnięte kwiaty, ale takie świeżutkie, tak, teraz jest świetny sezon na to, teraz tutaj w maju to zbieramy, jest naprawdę super, więc jeżeli masz sezon przed sobą, kasztanowca, to warto to wziąć pod uwagę. Kiedy nam się ten alkohol zagrzeje, on musi być gorący, to musi być naprawdę gorące, zalewamy te kwiaty, zalewamy i zostawiamy przynajmniej 10 do 14 dni, najlepiej w jakimś pewnie ciemnym miejscu, takim, żeby to nie przeszkadzało. Ważne jest, żeby zawsze nakleić naklejkę, żeby też schować to przed dziećmi, tak, żeby dzieci nam tam gdzieś tego nie wzięły i nie dopadły do tego, nie? Ja to użyję w takich słoikach, które mamy. Tutaj wrzucę te kwiaty do środka, tak zapakujemy. Jeszcze przeglądnę, czy tam coś nie chodzi gdzieś. Ale później to i tak przecedzamy, więc jest to w miarę bezpieczne. Tam nikt się nie otruje, więc tutaj śmiało, tego dość dużo widać wychodzi. Możemy to troszkę ubić. Natomiast wszystko, co mamy tam, jeżeli jest pyłek, tutaj widzicie pyłek na dnie, to warto to też po prostu wykorzystać i tutaj czepać. Mamy fazę na kasztanowca i będziemy robić jeszcze inne rzeczy, słuchajcie, na pary. Będziemy suszyć kwiaty na zimę, bo te kwiaty jak zbierzecie, to dobrze sobie je wysuszyć i na zimę jest herbata. Jest herbatka, taki napar po prostu jest, no to jest świetna rzecz. Jeszcze żeśmy nie korzystali oczywiście. Zamiast to kupować w sklepie, tak, płacić ciężkie pieniądze, możecie mieć to po prostu swoje, troszkę pracy, ale przyjemności przy tym jest frajda, słuchajcie, myśmy tyle rzeczy poznali, zwierząt, żeśmy zobaczyli, których żeśmy wcześniej nie widzieli, nie? Kiedy nam się zagrzeje to wino, tak w miarę mocno, żeby to się zagrzało, to zalewamy, zamykamy 10 dni, 10 dni do 14 dni i później 2 razy dziennie po 15 ml pan doktor zalecał. Natomiast można też sobie wypić taki jakiś mały kieliszeczek 0 do 25 ml raz dziennie. W jakiej porze? Myślę, że to nie ma takiego większego znaczenia. Ważne, żeby to robić. Tutaj jakby teraz pijemy na przykład rano nalewkę z ginkgo biloby, jemy jeszcze tam jakieś dodatkowe witaminki, jemy też różę dziką takie dodatkowo, pijemy jeszcze jakąś naleweczkę. No to jakbyśmy wszystko pili po prostu w jednym czasie, no to żebyśmy flaszkę dziennie zrobili z samego rana. Także dobrze sobie to rozłożyć i po prostu przed obiadem, tak, sobie wypić, a drugie na przykład przed spaniem, albo jedno po śniadanku, czy przed śniadankiem, jeden kieliszek, taki 15 ml, taką porcję, a drugą na przykład przy obiedzie, czy po obiedzie, nie? I to ma fajne właściwości, natomiast ważne jest, jak podają właśnie specjaliści, że napary, czy intrakt, no, czy soki z kwiatów i z liści powodują, że krew nam nie krzepnie, więc tutaj też trzeba zwracać uwagę, jeżeli mamy jakieś problemy z krwią, tak, z krzepliwością krwi, to trzeba wziąć pod uwagę, że może to nam nie służyć, więc warto się wcześniej też zapytać, czy zapoznać, czy coś, co jest robione z kwiatu, nawet napar, taki odwar, czy my możemy używać, możemy pić. To jest bardzo istotne, za takie informacje lekarskie się, no wziąć taką informację, się po prostu zapoznać z tym, nie? Dobrze, tu się nam już dość grzeje. Dobra, jest ok. Wyłączę, to zalewamy. Uważać, jeżeli to jest gorące, to trzeba po prostu uważać, żeby się nie oblać. O. Może być troszkę mało tego alkoholu. Tutaj też zawsze polecam, żeby słoik wcześniej zagrzeć ciepłą wodą, żeby nam nie pękł, jeżeli
robimy to później czymś gorącym. Ale to ładnie wygląda. Jaki ładny kolor. Żeby się nam to fajnie zanurzyło. Dość dużo tego kwiata jest. Ale dobra, niech sobie siedzi. Możemy sobie troszkę tutaj ubić. O. My używamy tutaj takich słoiczków z gumką, które nam tak fajnie to zabezpieczają. Na przykład używamy do robienia zakwasu z buraków, takich słoików, tylko oczywiście większych. Później fajnie to trzyma, nie kisną nam, nic się nie dzieje. No i teraz jak to się zrobi, to pewnie nagramy filmik, jak to używamy, jak to wygląda. No i kilka takich jeszcze ważnych rzeczy, czyli po pierwsze, tak, trzymamy z daleka od dzieci, żeby nam tego nie opróżniły za jednym zamachem. Jeżeli ktoś ma problem alkoholowy w domu, to również od tej osoby trzymamy z daleka. Trzymamy 10 do 14 dni, ale ważna sprawa, trzymamy w jakimś ciemnym pomieszczeniu, ciemnej szafce, tak, i co jakiś czas trzeba to po prostu deczko przemieszać, żeby się nam to fajnie mieszało, nie? Na tej zasadzie. Później to odcedzamy, zlewamy sobie, trzymamy na przykład w ciemnej butelce i stosujemy po 2 razy 15 ml dziennie. Oczywiście warto stosować to codziennie, tak, żeby tego nie robić przerwy. I albo malutki taki kieliszek, 25 czy 30 ml sobie przed posiłkiem. Myślę, że to przed posiłkiem było najlepsze. Natomiast na pewno zrobimy jeszcze inne rzeczy związane z kasztanowcem, z kwiatami, z korą, z pędami można zrobić. No myślę, że to będzie jedna z fajniejszych rzeczy, które będziemy robić w tym roku. Dostaliśmy taką troszkę fazę na ten temat, więc zapraszamy do śledzenia. Jak macie jakieś pytania albo macie jakieś uwagi, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście dziękujemy Wam za lajki. No i zapraszamy na następne jakieś sprawozdanie nasze tutaj u Zakopca na naszym kanale. Także trzymaj się, pozdrawiamy Cię i miłego dnia.